Manal pochowała 2 synów w Gazie. Jej mąż i 3. syn stracili nogi, a kiedy Hamas oficjalnie ogłosił, że oddaje władzę, Palestynka znowu musiała uciekać. Bo oddać władzę i naprawdę oddać władzę to 2 różne rzeczy. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Hamas rozwiązał swój rząd w Gazie. To miał być jeden z warunków formalnego zakończenia krwawej wojny między Izraelem a Hamasem. Wojny w Gazie, w której zginęły 73 000 Palestyńczyków. Teraz szkoły, szpitale, urzędy i odbudowę Gazy mają przejąć palestyńscy technokraci. Na pierwszy rzut oka historyczne wydarzenie. Ale Hamas zachował broń, policję i aparat bezpieczeństwa, a Izrael nadal kontroluje ponad 60% Gazy i ma tam swoich żołnierzy. W tym odcinku sprawdzimy po pierwsze, co Hamas naprawdę oddał, a czego nie. Po drugie, ile władzy ma nowy rząd, który rządzi z hotelu w Kairze. A po trzecie, dlaczego ani Hamas, ani Izrael nie chcą zrobić pierwszego kroku i co to oznacza dla Manal i 2 milionów innych Palestyńczyków. Manal Abu al-Kas mieszkała w jednej z dzielnic Gazy. Tam pochowała 2 synów. Jej mąż i kolejny syn stracili nogi. Po rozejmie rodzina próbowała zostać blisko domu, ale kiedy izraelskie wojsko przesunęło oznaczenia tzw. żółtej linii głębiej w dzielnicę, a wokół zaczęły spadać pociski, Manal znów musiała uciekać. I właśnie jej historia pokazuje to, czego nie mówi nagłówek o rozwiązaniu rządu Hamasu. Bo o tym, czy Manal może wrócić do domu, nie decyduje dziś żaden palestyński minister. Co więc naprawdę zrobił Hamas, który od 20 lat kontrolował Gazę, a warunek jego odejścia był jednym z głównych warunków Izraela? Hamas rozwiązał komitet, który nadzorował ministerstwa w Gazie. Jego szef podał się do dymisji, ale ministerstwa zostały. Razem z około 40 000 ludzi pracującymi w administracji i służbach. Wśród nich około 10 000 policjantów. Hamas przekonuje, że to nie są pracownicy jednej partii, tylko urzędnicy państwowi, którzy mogą służyć także nowemu rządowi i będą lojalni wobec niego. No i nowa administracja rzeczywiście będzie ich potrzebowała, żeby szkoły, szpitale i urzędy w ogóle mogły działać. Ale najważniejsze pytanie brzmi teraz, kogo oni będą słuchać? Bo można zmienić nazwę rządu, powołać nowych ministrów, można nawet wysłać im pieniądze na odbudowę. Ale jeśli policjant nadal wykonuje polecenia starego dowódcy, a urzędnik boi się sprzeciwić Hamasowi, nowa administracja ma władzę tylko na papierze. Decyzja Hamasu nie odpowiada więc jeszcze na pytanie, kto naprawdę rządzi Gazą. Nowy rząd może dostać biura, budżet i odpowiedzialność. Tylko kogo będzie słuchać 10 000 policjantów? Bo ta policja w Gazie nie zajmuje się tylko kierowaniem ruchem czy pilnowaniem magazynów z pomocą humanitarną. To jest część aparatu, za pomocą którego Hamas od lat kontroluje również samych Palestyńczyków. Może zatrzymywać ludzi, może ich przesłuchiwać, zastraszać, ukarać za krytykę albo współpracę z przeciwnikami organizacji, na przykład z Izraelem. Po zawieszeniu broni Hamas zaczął odbudowywać posterunki i struktury porządkowe w miejscach, które nadal kontrolował. Wbrew temu, co mówił Izrael, że Hamas został pokonany i już nie rządzi. Ludzie Hamasu występowali przeciw lokalnym rywalom, osobom oskarżanym o grabieże i tym, których uznali za współpracowników Izraela. Hamas tłumaczy, że bez tej policji Gaza pogrążyłaby się w chaosie. No i to prawda. Ktoś musi pilnować magazynów i ulic. Ale ten sam aparat, który utrzymuje porządek, służy też do tłumienia sprzeciwu. W zrujnowanej Gazie działają lokalne grupy zbrojne, gangi i klany. Dochodzi do grabieży, porachunków i walk właśnie o pomoc humanitarną. Ktoś rzeczywiście musi pilnować tych magazynów, ulic, konwojów. No ale ten sam aparat, który utrzymuje porządek, może służyć do tłumienia sprzeciwu. W Gazie znów dochodziło ostatnio do protestów przeciwko Hamasowi. Ich uczestnicy domagali się zakończenia wojny i odejścia organizacji, która rządzi i terroryzuje mieszkańców Gazy od 20 lat i prowokuje kolejne wojny z Izraelem. Palestyńczycy z Gazy coraz głośniej mówili to, o czym wszyscy i tak wiedzieli, ale bali się mówić, że funkcjonariusze Hamasu zabijali albo brutalnie traktowali ludzi. Zresztą aparat bezpieczeństwa Hamasu był już wcześniej oskarżany przez Organizację Praw Człowieka o arbitralne zatrzymania, bicie, torturowanie przeciwników, a także o ścinanie, jeśli było trzeba. I teraz tak, jeśli nowy technokratyczny gabinet nie kontroluje ludzi, którzy mogą zatrzymywać, przesłuchiwać i karać mieszkańców, to trudno mówić, że naprawdę przejął władzę. Może mieć ministrów, pieczątki, ale Hamas nadal ma coś znacznie ważniejszego. Ludzi, których inni się boją. I nawet po tej wojnie takich ludzi nadal ma tysiące.
Przed wojną amerykańskie służby szacowały, że Hamas dysponował mniej więcej 20-25 tysiącami bojowników. Izraelscy eksperci do spraw bezpieczeństwa, z którymi rozmawiałem jesienią ubiegłego roku, gdy byłem w Izraelu, mówili, że liczebność bojowników Hamasu to około 30 tysięcy ludzi. W każdym razie przyjmijmy między 20 a 30 tysięcy. Potem przyszedł 7 października 23 roku, czyli atak Hamasu na Izrael i brutalna odpowiedź Izraela, czyli wojna i równanie z ziemią gazy, budynków i wszystkiego, co się tam ruszało. Hamas stracił dowódców, stracił całe oddziały, tunele, magazyny broni, system łączności. W połowie 2024 roku, czyli kilka miesięcy tak naprawdę po wybuchu tej wojny, amerykańscy urzędnicy oceniali, że z tych 20-30 tysięcy bojowników zostało jedynie 9, może 12 tysięcy. I to był ogromny cios. Ponad połowa bojowników Hamasu zginęła. Ale to nie był koniec organizacji, bo Hamas najpierw zmienił sposób walki. Zamiast dużych oddziałów coraz częściej używał małych grup, zasadzek, ładunków wybuchowych. Jednocześnie rozpoczął rekrutację. بدأت تظهر علي علامات كالعين اليسرى وأطلب من المنظمة الصحة العالمية لخروج Według późniejszych szacunków amerykańskiego wywiadu do początku 2025 roku, wciąż trwała jeszcze wojna, Hamas przyjął od 10 do 15 tysięcy nowych ludzi. Wielu z nich było bardzo młodych, słabo wyszkolonych. Początkowo wykonywali oni proste zadania: pilnowanie ulic, punktów kontrolnych, magazynów. Ale to, co ich łączyło, to nienawiść do Izraela. W Gazie przed wojną mieszkało około 2,5 miliona osób. Większość wolała trzymać się z dala od Hamasu, czyli od brutalnych władz. Ale kiedy w czasie wojny tracisz żonę, dzieci, rodziców, rodzeństwo, to często na fali gniewu wstępujesz właśnie do Hamasu, bo chcesz zemsty na Izraelu, który właśnie jedną rakietą zabił ci połowę rodziny. I tak było w czasie poprzednich wojen w Gazie. I tak jest teraz. Izrael zresztą też to widzi. I dlatego nie chce się wycofać z Gazy, no bo wtedy Hamas mógłby się jeszcze bardziej odbudować i znów zaatakować. I robi się błędne koło. Dzisiaj izraelskie wojsko kontroluje ponad 60% strefy Gazy. Najbardziej widocznym tego symbolem jest żółta linia. To jest linia, która oddziela część Gazy kontrolowaną przez Izrael od obszarów, na których mogą przebywać Palestyńczycy. Po prostu po wojnie Gazę de facto podzielono na część izraelską i palestyńską. Ale problem w tym, że ta linia nie zawsze pozostaje w tym samym miejscu. Izraelskie wojsko przesuwało swoje punkty coraz głębiej w palestyńskie dzielnice. Budynki znajdujące się pomiędzy dawnym i nowym przebiegiem linii były później niszczone. I właśnie dlatego Manar, o której ci już opowiadałem, znowu musiała opuścić ruiny swojego domu. Nowy palestyński rząd może formalnie odpowiadać za jej rodzinę, ale to izraelska linia wojskowa decyduje, czy Manar może wrócić. Technokrata, który siedzi w hotelu w Kairze, a nie w Gazie, nie może tej linii sobie przesunąć, nie może otworzyć drogi, nie może zagwarantować jej bezpieczeństwa, ani też bezpieczeństwa ekipie, która miałaby odbudować całą dzielnicę. Izrael nadal prowadzi też operacje w Gazie. Ich intensywność jest co prawda znacznie mniejsza niż podczas pełnoskalowej wojny, ale uderzenia nie ustały. To nie jest tak, że rozejm oznacza wstrzymanie ataków. Nie. Izrael twierdzi, że atakuje teraz bojowników oraz ludzi zagrażających jego żołnierzom. No ale w tych operacjach nadal giną również cywile. Żeby nie powiedzieć przede wszystkim cywile. Szacuje się, że od jesieni ubiegłego roku, czyli odkąd wszedł w życie rozejm, Izrael zabił ponad 1000 ludzi w Gazie, w większości cywilów. Izraelski argument brzmi prosto. Dopóki Hamas zachowuje broń, ludzi i zdolność odbudowy, wycofanie wojsk byłoby powrotem do sytuacji sprzed 7 października. Bo Hamas nadal istnieje, rekrutuje, zachowuje broń i struktury bezpieczeństwa. Tyle, że ten warunek izraelski może nie mieć końca. Bo jeśli Izrael wycofa się dopiero wtedy, gdy Hamas całkowicie zniknie, a dalsza izraelska kontrola i przemoc pomagają Hamasowi rekrutować kolejnych ludzi, no to powstaje zamknięte koło. Hamas pozostaje uzbrojony, więc Izrael zostaje na miejscu. Izrael zostaje na miejscu, więc Hamas może przekonywać, że broń nadal jest potrzebna i że musi się zbroić. A pomiędzy nimi stoi nowy palestyński rząd, który niczego nie kontroluje. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. Ten nowy rząd nazywa się Narodowym Komitetem do Spraw Administracji Gazy. Bardzo ładnie, prawda? Tworzą go palestyńscy technokraci. Mają zajmować się wodą, prądem, szkołami, szpitalami, urzędami i odbudową.
czyli wszystkim, czego mieszkańcy Gazy potrzebują natychmiast. Komitet ma międzynarodowe poparcie, ma też działać pod nadzorem powołanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Z zewnątrz wygląda to jak początek zupełnie nowej ery. Ale problem w tym, że członkowie komitetu nadal pozostają głównie w Kairze. W Gazie część mieszkańców zaczęła nazywać ich nawet komitetem hotelowym, bo technokraci spotykają się z dyplomatami w Egipcie, a ludzie, którymi mają rządzić, żyją w namiotach i w ruinach. Nowi władcy nie mogą nawet wjechać do Gazy i ogłosić, co się będzie dalej działo. Nie mają własnej armii, policji, nie kontrolują granicy, więzień, ani też izraelskiego wojska, czyli są kompletnie pozbawieni zębów. Nawet codzienne problemy pokazują skalę tej bezsilności. Jeden z mechaników w Gazie naprawił ostatnio 7 samochodów. Tylko żaden z tych samochodów nie mógł wyjechać z warsztatu, bo zabrakło oleju silnikowego. Podobne problemy unieruchamiają karetki, wozy strażackie i generatory w szpitalach. I właśnie tym ma zajmować się nowa administracja. Ale żeby uruchomić nawet takie podstawowe usługi, trzeba mieć dostęp do terytorium, dostaw i ludzi wykonujących rozkazy. A dzisiaj w Gazie kontrolę nadal sprawuje Hamas i Izrael, niezależnie od tego, co jest napisane na papierze. Dlaczego więc nie da się po prostu wykonać całego planu jednocześnie? Hamas oddaje broń, Izrael wycofuje wojska, technokraci przejmują administrację. Ale problem w tym, że żadna ze stron nie chce zrobić pierwszego kroku. Izrael mówi, najpierw rozbrajamy Hamas. Hamas mówi, najpierw koniec izraelskich ataków, wycofanie wojsk i gwarancje polityczne. A technokraci potrzebują wszystkich tych rzeczy naraz. Potrzebują wycofania Izraela, żeby przejąć całe terytorium. Potrzebują rozbrojenia Hamasu, żeby rzeczywiście kontrolować policję i bezpieczeństwo, żeby móc po prostu skutecznie rządzić. Potrzebują też pieniędzy, otwartych granic i międzynarodowych gwarancji. Ale nie mogą wymusić żadnego z tych kroków. Wiesz dlaczego? Bo brakuje mechanizmu, który zmusiłby strony do oddania kontroli w tym samym momencie. I to jest największy problem tego planu pokojowego Donalda Trumpa. Schemat jest prosty, ale nikt z polityków nie zainteresował się, co w Gazie dzieje się naprawdę. Zainteresował się tylko tym, co jest na papierze. A w Gazie mamy morze ruin, namioty i 2 miliony ludzi, którzy nie mają jedzenia, są chorzy i czekają, aż ktoś wreszcie zrobi. Ale nie wiedzą, czy się doczekają. Bo Manal Abu al-Kas nadal nie może wrócić do swojej dzielnicy, w której pochowała 2 synów. I to jest najprostszy test tego pokoju. I teraz pytanie do ciebie. Czy twoim zdaniem politycy po prostu zostawili Gazę samą w sobie? Czy może Gaza się odbuduje, ale trzeba dać jej czas? Napisz w komentarzu jedno słowo. Zostawili albo wrócą. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak wygląda życie mieszkańców Gazy w takim oczekiwaniu na nie wiadomo co, no to zostawiam link do innego odcinka, w którym świadek powojennej Gazy mówi, jak jest tam naprawdę, bez owijania w bawełnę. Link znajdziesz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.